Dzisiaj jedziemy drogą krajobrazową 12, Scenic Byway 12. To jest jedna z najbardziej znanych dróg widokowych w USA. Ma jakieś 100-120 km długości i prowadzi przez przepiękne góry południowego Utah. Mamy tu skały w każdym kolorze. Z Utah nadaje dla Państwa Mariusz Max Kolonko. Wjeżdżamy do Parku Narodowego Capitol Reef. To jest park, w którym nigdy jeszcze żaden z nas nie było. On leży w Utah i zasadniczo są to niby te same czerwone skały, które już widzieliśmy wiele razy w różnych innych częściach Utah i Arizony i Nevady, ale zachwycają. Popatrzcie tylko przez okno. Jest coś wciągającego w tych krajobrazach. Jest pięknie. Jak w westernie. Dzisiaj mamy pierwszą w Stanach przeprawę przez rzekę, ale ostrzegam od razu, że nie wrzucę jest wody tyle co w niedopitej herbacie. Po prostu jest to kałuża, niestety wszystko jest wyschnięte. No ale sfilmujemy kamerką. Jak tam, kochanie, płyniemy przez rzekę? Jedźmy. Jedźmy. Dobrze, kochanie mówi jedźmy, to jedziemy. Dojechali. Takie piękne kamienie przy drodze. O, proszę, ale cuda natury.
Tu za mną punkt widokowy, który nazywa się jakieś Hills, jakieś tam wzgórza. Są bardzo, bardzo kolorowe i piękne. Za fotoraporter tutaj na molo. Dzień dobry, dzień dobry Pani Izo. Dzień dobry Pani Izo, jak się Pani podoba u nas? Jak się Pani podoba? Jak smakują hamburgery? Prezydent Biden pyta, jak... Very good! Very good. Mamy bardzo piękne petroglify i gadający automat, który tam gada, ale ja nie słucham i za też nie słucham. Petroglify to są takie malunki starożytne naskalne, bo właśnie woli wyjaśnienia dla naszych cierpliwych widzów. Inaczej mówiąc, hieroglify. Hieroklipy niektórzy też mówią. Liza była oburzona, że to są takie ludziki prymitywne. Tak, bo ja się spodziewałam Monalizy. Ci wieśniacy są te Indianie, wieśniacy ci Indianie, nie umieją rysować. Wybraliśmy się znowu na jedzenie meksykańskie w Torrey, koło parku Capitol Grill. Widok z okna jest nieziemski. Dzisiaj jedziemy do Parku Narodowego Canyonlands, kolejną porcję czerwonych skał, ale w zasadzie widoki z autostrady I-70 są już na tyle zajebiste, że zastanawiamy się, czy w ogóle warto wysiadać z samochodu.
Jedzie się bardzo dobrze. 80 na liczniku. Uhu. Iza jest demonem prędkości. Tak wygląda demon. Uuu. W amerykańskich stacjach benzynowych jest wszystko, a zwłaszcza na stacji Loves, którą bardzo lubimy. Ponieważ czasu do zachodu słońca mamy już niedużo, wybraliśmy się na jedyny szlak, który jeszcze myślę, że nie będzie dużo ludzi. Jest krótki i ma podobno wspaniały widok, także obiecujemy sobie dużo. Widoki są po prostu magiczne. Spieszymy się do samochodu, żeby móc jeszcze znaleźć drogę, bo potem będzie ciemno. Tak. I Iza się martwi. No oczywiście, że się martwię. No, Nie dziwota. ja się nie martwię, bo wiem, że jesteśmy w dobrych rękach. Moich. Dzisiaj sytuacja w parku wygląda zupełnie inaczej. Od rana jest duży tłok. Na szczęście mamy, zgodnie ze znakiem, mniej niż 30 minut czekania. Ale czekamy. Czekamy, no. Ale jesteśmy na wakacjach, więc Nam się nie śpieszy. dokładnie. Nie jest. Nie śpieszy nam się zobaczyć kolejne skałki i górki. No, zaczekają na nas na pewno. Mamy tu różne bardzo bezczelne wrony podchodzące blisko do samochodów. Tu jeden nawet tasior wydziobuje facetowi z pick-upa jakieś resztki herbatników. Łakome bestie. Dzisiaj idziemy zobaczyć jeden z najsłynniejszych atrakcji w parku, dostępnych dla wszystkich po bardzo krótkim spacerze, tak zwany Mesa Arch.
Jest taki łuk, przez który najlepiej się podobno ogląda wschód słońca, łuk skalny. A my nie wstaliśmy na wschód słońca, więc będziemy w południe. Tak, dla nas będzie to słońce w zenicie. Dokładnie tak. Idziemy zobaczyć, jak wygląda łuk przy słońcu w zenicie. Tak jest. Uhu! Jeden z najwspanialszych widoków. Idę tam zobaczyć, co jest na dnie kanionu. No, dokładnie. Trochę dużo ludzi, ale daje się znaleźć, że tak powiem, swoją dziurę. Ło, jak pięknie. Tam jakaś droga. No, w dole, Szlak tam prowadzi. w dole jest droga, tam można To jechać. jest chyba szlak, nie droga. No, No nieźle. Robi wrażenie. no. No mamy tu trochę ciepło, ale kolejny piękny punkt widokowy. Chyba będzie ładnie. Rzeka Green. Rzeka Green, tak. To jest jedna z dwóch rzek w regionie oprócz Colorado. Zobaczymy, jak ten widok wygląda. Zobaczymy, czy jest zielona. Czy jest rzeka zielona. Jednak zdecydowaliśmy, że tu jest ładniejszy widok, bo jest płot. I nie ma ludzi. I jest bezpiecznie i nie ma ludzi. O. A widoki są wariackie. Ta przestrzeń po prostu jest kompletnie... Ile tu by można bloków nabudować? Za to rzeka wygląda na kompletnie wyschniętą, niestety. Skłamałem, rzeka nie jest wyschnięta, jednak trochę ją widać, no ale dużo wody tam nie ma. Fajnie, że tu przyszliśmy chyba, nie? Ja zadyszki dostałam. Krótki trek, ale taki pod górę. Ale Z góry będzie łatwiej. dokładnie. Już niedaleko. A trzeba zejść. Wytrwaj, kochanie. Trzeba później zejść. Wieje, jak Iza chce selfie, to znowu kurwa wieje. Robimy. Rób. Rób. Dobra, robimy. Są widoki za nami. To jest coś. No warto było tu przyjechać, chociaż jest dużo ludzi. Znowu te skały, no. Te skały chcą mnie wykończyć. No te skały się na nas uwzięły. Wzięły się. Jest pani szczęśliwą zdobywczynią drugiego punktu Znowu nie ma widokowego. piwka. Znowu nie ma piwka, no. Ale jest woda. Jest woda.
Dzieci mają tutaj naprawdę fajnie. No, dalej, dalej. Raz, dwa, trzy. Łukasz Olczyk i Izabela Leszczyk w Pogoni. polsko-amerykańskim dramacie koprodukcji Daleko od szosy. Co, warto było przyjechać? Nienacka się skradasz. No, ładnie. Na spacer wzdłuż krawędzi kanionu wybrałem się już sam, bo Iza była trochę zmęczona. Widoki są niesamowite, ludzi jest mniej niż na punkcie widokowym i trudno uwierzyć, że coś takiego istnieje w przyrodzie. Rzekę widać w odległości. Za mną jest no, mało wody w niej. Ogólnie widać, że jest tu susza, susza, susza i wody jest coraz mniej. Szlak jest oznaczony kopczykami, małymi i większymi. Wariactwo.
Pokazuję, objaśniam. Jest to nowa moda, nowy drink produkcji amerykańsko-meksykańskiej w wykonaniu polskim, tak? Jest to implementacja polska. A więc bierzemy koronę, wkładamy ją do margarity specjalnie przygotowanym uchwytem i nazywa się to drink Corona Rita, czyli korona, margarita. Bardzo proste. Bierzemy tak, o, cyk i proszę, jest gotowe i można... Mamma mia, delicioso. Zupełnie nieprzewidziany dodatkowy deser. Truskawka w czekoladzie. Dobre. Widzą śmietaną. I to śmietana. Uwielbiamy meksykańskie restauracje w Cortez i nie tylko. W hotelu mamy nawet maszynę do robienia naleśników na śniadanie. Wciskasz przycisk i wylatuje naleśnik. Ameryka. I bardzo typowy w amerykańskich hotelach toster. Coś takiego. Wkładasz, za chwilę wypada. Ciepła pogoda, niby słońce, ale wieje. Dzisiaj mówimy do Was z Parku Narodowego. Mesa Verde. Głośniej? Mesa Verde. Tak, tutaj Ale wieje. wieje, no. Są tutaj różne wbudowane w skalne zbocza, indyjskie domy wykute w skale, tak? Ale nie możemy ich zwiedzać, bo okazuje się, że część jest zamknięta, a na część trzeba mieć rezerwację. A my nie mamy, bo ja nie doczytałam. No, nie pokazując palcami, jesteśmy w stanie tylko objechać tutaj piękny, widokowy, ten płaskowyż zielony, który jest naprawdę ładny. I teraz dojechaliśmy do punktu widokowego. Droga jest kręta i piękna i te punkty są bardzo fajne. Zaraz pokażę. O, tutaj jakby mniej wiało, jest fajnie, tutaj przyjemniej. No, jest w krzakach lepiej. W krzakach jest zawsze lepiej. Dojechaliśmy do tych klifowych domków, także trzeba je sprawdzić. O, Poziom fascynacji level hard. nie, bo ta droga była taka nudna. Nudna droga. Nie było. Nie było Nie, ekscytacji. zieleń po prostu mnie uspokaja tutaj. To okej. chyba dlatego. Iza, jak jest za bardzo uspokojona, to idzie spać. Tak. Jak widać, ostatecznie udało nam się uzyskać bilety na wstęp do pałacu na klifie, ale dopiero na drugi dzień. Niestety, z powodu awarii mikrofonu
Wszystkie klipy, które tam nagrywaliśmy, nagrały się bez dźwięku, w tym wyjaśnienia przewodnika i nasze komentarze na żywo. Więc chyba będzie musiało Wam wystarczyć to, że powiem Wam, że naprawdę warto zwiedzić to miejsce. Można się tam dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o historii i tradycjach Indian zamieszkujących te terytoria. No i ogólnie jest to bardzo interesujący zabytek. W trakcie konsumpcji wczorajszej kolacji na dzisiejszy podróżny zimny lunch w samochodzie. Mexican food. Jak? Obleć. Obleć. Shiprock, czyli skała Statek, to jedno z najbardziej mistycznych i rozpoznawalnych miejsc w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Wysokość tej góry to około 482 metry ponad otaczającą równinę i pochodzi ona od dawnego wulkanu. Jest to rdzeń dawnego wulkanu, który kiedyś tam był. On dla ludu Navajo, dla Indian z tamtych terenów ma ogromne znaczenie duchowe. W języku Indian Navajo ta skała nazywa się skrzydlaty kamień. Według legendy ich przodkowie przybyli na tym latającym ptaku z północy. Shiprock to jest takie miejsce, które ja wielokrotnie mijałem, bo ono leży na styku tych wszystkich autostrad łączących różne kaniony i atrakcje, ale jakoś nigdy się do tej pory nie zatrzymywałem tam, także teraz postanowiliśmy to naprawić. Tak a propos, nie można się na nią wspinać. Jest to zabronione przez lokalną ludność i miejscowa wspólnota wspinaczy respektuje ten zakaz. Natomiast można tam podjechać, nie pod samo podnóże, ale na pewną odległość. Potem droga stawała się coraz gorsza, a ponieważ był deszcz, baliśmy się, że się zakopiemy. No ale można podjechać na odległość kilku kilometrów, a resztę robi już za nas dron. Wybraliśmy się jako pierwszą atrakcję dzisiaj w Nowym Meksyku na takie pustkowie zwane Ashislepa Wilderness. Tu nic w zasadzie nie ma. Jedyną atrakcją są takie słupy skalne, hoodoos, do których mamy dojść, które tworzą jakieś fantastyczne kształty. Nie było żadnych znaków. Jechaliśmy
coraz bardziej małymi piaskowymi drogami, więc mieliśmy nadzieję, że Google dobrze pokazuje. No na miejscu były zaparkowane 2 przyczepy, no i teraz nasz samochód kempingowy. No i dość trochę martwi, bo są chmury burzowe, że będzie może padać, albo Lepiej nie. lepiej, żeby nie padało. Nie padało. No, ja też tak sądzę. Ciekawe, Jak na Marsie. jak na Marsie. Za nami grzyby i podobno jest ich tu na szlaku dużo więcej, więc idziemy dalej, bo to dopiero pierwsze. O, tak wygląda. Au! Kło mnie właśnie z bliska tumbleweed. Grzybów mamy tu dużo, ale już niedługo chyba się będziemy zbierać, bo wieje. A wszystko zaczyna wyglądać tak samo. Widzę, że Iza jest zachwycona po minie i chciałabym Nie. zostać tu dłużej, ale ja już... Nie, bo jest tak szaro-buro i nie bardzo. No, I jeszcze wieje. nie ma Wendy's. Nie ma Wi-Fi. Słychać wycie kojotów w tle. Bydlę szczeka. Zaczęło padać, więc jedziemy dalej. Nie mamy niestety mapy ściągniętej, ale jakoś po bocznych wiejskich drogach między zagonami kukurydzy i ziemniaków uda nam się dostać do jakiegoś asfaltu. Smacznego, kochanie. Dobre? Bardzo dobre. To nasze zapasy ze śniadań. Darmowe żarcie. Im głębiej w Nowy Meksyk, tym więcej światła i tym ładniejsze widoki. Udało się nawet wypatrzyć tęczę. Idzie. Gratulacje.